Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie na moje zestawienie zapachów, które jak zużyję, to już na pewno do mnie nie wrócą. Pokażę Wam dzisiaj zapachy, do których już przestałam czuć sentyment, z którymi wiem, że już należy się rozstać tak póki co na dobre, za którymi wiem, że nie zatęsknię i które już nie wzbudzają tego, co bym chciała, żeby wzbudzały. W związku z tym to prawdopodobnie nie jest wszystko, bo gdybym głębiej się zastanowiła, to może jednak znalazłoby się tu więcej zapachów, ale co do tych jestem pewna, a co do tamtych mam takie rozkminy, więc jak mam rozkminy, no to nie mogło się tu znaleźć. Zaczynajmy. Najpierw od właśnie rzeczy sentymentalnych. Czas zakończyć, zerwać z przyszłością, zapomnieć, żyć tu i teraz, uczyć się siebie, tego co lubię, poznawać nowe zapachy, poznawać przez to też siebie i należy w końcu powiedzieć Armani She Bye Bye. Tutaj już tego jest niedużo, myślę, że to się niedługo pewnie skończy. Jak wiecie, mam projekt Denko i poza tym projektem, gdzie wyciągam co miesiąc zapachy, poza Waszą wiedzą wciągam do tego i używam sobie zapachy, które chcę zużyć, na przykład na noc zakładając te zapachy. I to też pewnie w pewnym momencie trafi do używania, do wykończenia. To jest zapach, który mi się bardzo podoba, żeby była jasność, ale po prostu chciałabym już czegoś innego i zerwać z tym, że to był pierwszy zapach, jaki dostałam i tak dalej. Już wystarczy. Jestem dojrzałą kobietą, która już wie dokładnie, czego chce, co jej się podoba i chce eksplorować ten świat, iść dalej i z tym chcę już zakończyć tę przygodę. Drugi taki, z którym chcę zakończyć już tę przygodę, to jest oczywiście Light Blue od Dolce & Gabbana. No jak widać, to jest 100 ml butelka, jeszcze tego jest i jest, ale tak, już mówię stop temu zapachowi. Chcę już go skończyć, też mam w planach po prostu, nawet jeżeli nie zużyć go na sobie, to wziąć go do toalety jako odświeżacz, ponieważ właśnie chcę już zakończyć tę butlę. Ona też ma swoje lata, nic się z tym zapachem nie dzieje, broń Panie Boże, natomiast tu już nie ma po prostu tej chemii, która była kiedyś. To było moje ukochane jabłuszko, to był mój ukochany zapach, świeży, mam bardzo dużo z nim wspomnień, ale czas tworzyć nowe wspomnienia, a o starych nie zapomnieć, ale wrzucić je do tej szufladki, żyjmy dalej. Nie wróci do mojej kolekcji Rihanna Rebel Floor. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Jezu, ten zapach jest bardzo ładny, bardzo mi się spodobał. Fajnie, że kupiłam ten flakon, sporo zużyłam też, trzeba przyznać, chociaż tu jest szeroko, tu wąsko, to tu łatwo było zużyć. Natomiast on jest bardzo ładny, świetnie się nosi, naprawdę dobrze się w nim czuję, ale po prostu ja potrzebuję już trochę takich innych doznań. To nie jest flakon do odkupienia. Moim zdaniem jest tyle pięknych zapachów, że ciężko, słuchajcie, odkupować tego typu zapach, no bo ciągnie mnie do takiego poznawania szerszego i ten zapach po prostu jest przyjemny i piękny zwyczajnie i oczywiście zwyczajne zapachy u mnie w kolekcji też zostają i będą, ale chodzi o fakt, że tu nie ma aż takiej miłości, ani aż tak mi nie bije przy nim serce, żebym miała odkupować ten flakon. Zdecydowanie muszę stwierdzić, że to pewnie będzie najcięższe, żeby zużyć zapach Prada Candy Sugar Pop. Trochę mi się udało ten zapach zużyć, nie jest z nim tak źle, natomiast to jest
zapach dla mnie obecnie, gdybym miała go opisać, zwyklaczek. Nie jest to zapach, który daje mi emocje. O właśnie, tego wszystkiego szukam, emocji szukam w zapachu. To nie jest zapach, który daje mi emocje. To jest przyzwoity, ładny zapach, ale ja tu nie mam, no nie czuję jakiejś wyraźnej chemii z tym zapachem, żebym miała odkupować go. W związku z tym zużyję i po prostu tyle. Ale też to nie chodzi o to, że ja chcę wszystkie te zapachy zużyć na siłę. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Mogą być w mojej kolekcji kolejne 5 lat. Natomiast na pewno jak się skończą, to ja po prostu ich nie odkupię. I takim też zapachem jest, słuchajcie, Lost in Bali od Bibliotek. To jest marka niszowa. I ja Wam mówię, to jest śliczny zapach. Śliczny. Śliczny, letni, plażowy, przepiękny zapach. To nie jest już rodzaj zapachu, który chwyta mnie jakoś za serce. I wiecie co? Ja mam podobne zapachy, z którymi mam lepszą relację. Tu po prostu te parametry też mnie tak nie satysfakcjonują, mogłyby być lepsze, ale z kolei tego typu zapachy ciężko może uzyskać lepsze parametry. No generalnie nie ma tu wielkiej miłości i po prostu to jest 15 ml, więc ja myślę, że to spokojnie zużyję. Tak samo mam już teraz, jakiś w tamtym roku nawet, nie powiedziałabym Wam o tym zapachu, ale już dzisiaj tak. I to jest Jo Malone White Blue Bell. To jest właśnie taka iglastość, zieloność, leśność, tego typu zapach. Z tym, że to jest niesamowita świeżynka. Mam czasami tak z niektórymi zapachami, że są dla mnie niewystarczające. Co to znaczy? To znaczy, że zapach jest ładny, nie można się do niego jakoś mocno przyczepić i wszystko mi w nim pasuje, oprócz na przykład tego, jak ja się w nim czuję. Często nie na miejscu, nie wiem kiedy go użyć, mimo że jest świeży, leśny, więc wydawałoby się, że codzienny zapach, ale ja się nie czuję z nim tak codziennie dobrze. To jest zapach na specjalny humor mój, dlatego myślę, że nie jest to zapach, do którego ja wrócę. Myślę, że nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że Prada Infusion D'iris, jeżeli ten zapach zużyję, to on nie wróci do mojej kolekcji, chociaż tak na dobrą sprawę, wiecie co, on się nie powinien tu znaleźć. Bo teraz mi przyszło do głowy, że to, co do tej pory Wam powiedziałam, to są zapachy, które naprawdę 100% jestem pewna, że nie wrócą do mojej kolekcji. Natomiast to jest zapach, który może mi się zmienić. I teraz, jeżeli nic się nie zmieni, bo ja go będę zużywać długo, jeżeli na przykład za 2 lata nic mi się nie zmieni, myślę, że 2 lata to spokojnie będzie w mojej kolekcji, jak nie dłużej. Jeżeli przez 2 lata nic się nie zmieni, nie wiem, moja skóra nie zacznie fajnie na niego reagować, tak jak właśnie czuję w korku, to myślę, że nie wróci do mojej kolekcji. Ale jeżeli miałoby się coś zmienić z moimi hormonami, ze skórą, z pH i miałoby to raptem tak zakliknąć, że to będzie cudo na mnie, to myślę, że bardzo chętnie bym odkupiła. Więc ten zapach teraz tak przeanalizowałam, że nie wiem, czy dobrze, że go tu włączyłam. No, bo jest przy nim ale. Obiektywnie rzecz ujmując, przepiękny zapach. I z nim byłaby chemia, gdyby był taki na mnie jak w korku. Kolejny zapach to jest miniaturka Prada Candy po prostu. I ten zapach też do mnie nie wróci, słuchajcie, bo to jest po prostu słodziak zwyczajny, taki bez jakiegoś wow, bez nie wiadomo czego. On nie wzbudza we mnie jakichś emocji, jest dla mnie takim zapachem, no stricte do zużycia. A że jest to miniaturka, to myślę, że pójdzie mi bardzo łatwo z tym zapachem. Kolejny zapach, który w maju używałam i to jest ten Hermès Barbar. On w ogóle się nazywa, ja nie mogę tej nazwy, Rhubarbe Écarlate, coś takiego.
To jest w ogóle zapach, który no, w maju mnie rozczarował. Ja go pamiętałam totalnie inaczej, ale nie zapachowo, tylko rozczarował mnie parametrami, bo ja go zapamiętałam, że tak źle z nim nie jest, a jest z nim bardzo źle. To znaczy, ja tego zapachu nie czuję po 15 minutach. No i dlatego bym do takiego zapachu nie wróciła, bo po co używać coś, co trwa na skórze albo co nasz nos wyczuwa przez 15 minut? No bez sensu. Nie wróci do mnie na pewno też do kolekcji najnowszy zapach Zadig od Zadig & Voltaire, ponieważ ten zapach dla mnie naprawdę to jest Libre. Serio, z ręką na sercu, ja nie za wielką różnicę wyczuwam, a jednak pozostanę przy Libre. Po pierwsze, bardziej mi się podoba butelka, jednak to jest takie dziwaczne. Ja tą butelkę oczywiście, jak zużyję ten zapach, to sobie zostawię, ale to jest taki, że ja zużyję i nie będę do niego wracać, to na pewno. Nie będę też wracać i myślę, że nikogo nie zdziwię. Wszyscy, co oglądali moje tagi, wiedzą, że My Black z Burberry to jest po prostu ja i ten zapach trochę pomyłka. Tu jest coś, co nie gra. Jest jakaś naprawdę nuta, której mój nos nie znosi, kiedy mam ten zapach na sobie. Ten zapach na pewno do mnie nie wróci. Zapach, który do mnie na 100% nie wróci, to jest Dolce & Gabbana The Only One Intense. Ten zapach do mnie nie wróci, bo mimo, że on mi się podoba i zawsze mi się podobał, to po prostu mam tyle zapachów takich intensywnych, mocnych. Chcę Baccarata, więc już idę w totalnie innym kierunku. Zaczynam się nad Deliną nawet zastanawiać, słuchajcie, to już jest grubo. Więc to po prostu to już nie jest ta bajka. No, co mam tłumaczyć? Zapach jest przepiękny, jest wieczorowy, jest waniliowy, ale jest właśnie z jakimś rumem, czymś takim, więc bardzo ciekawy zapach, naprawdę śliczny, ale to już nie to. Ja tym filmem chcę Wam pokazać, jak bardzo się zmieniłam, bo bardzo się zmieniłam. Dlatego też ten zapach Aqua Allegory Nettare di Sole tak samo. To jest przepiękny letni zapach słońca. Ja dokładnie, jak go czuję, to mam wrażenie, że czuję słońce. I teoretycznie można by rzec, co ty chcesz od zapachu słońca? Latem przecież można to lać na siebie. Można. Można, bo to jest woda toaletowa, można tego dużo używać. Natomiast właśnie są zapachy letnie, które mają jakąś taką moc swoją, jak Prakt dla mnie, czy jak z tej serii Mandarin Basilic. No i są takie zapachy, które już nawet Sheridan Lovers in Pink, nawet Cosmic od Emmanuel Ungaro, to są dla mnie takie stricte plażówki, letniaczki, ale mają moc. Mają to coś, po prostu dają mi jakieś takie uczucie, że nastrajają mnie pozytywnie, poprawiają humor. To jest za słabe po prostu. Ja oczekuję mocy z zapachów, jednak już wiem, może jeszcze mi się to zmieni, może zacznę być subtelniejsza, ale wiecie co, ja póki co to z subtelności niewiele mam, szczerze powiem. My Way Lang. To było na maj wyciągnięte. To jest ładne, ale co z tego? Już w ogóle mam wrażenie, że My Way dla mnie się skończył. Wzięłam tu tylko jeden, ale tak naprawdę My Way Nettare mam i mam w Intense. I tak naprawdę Wam powiem, że My Way Intense póki co najlepszy. Ten My Way podstawowy też super był. Nettare fajnie skręca. Natomiast to jest taka woda, że nie wiem, musiałam to wylać na siebie totalnie w dużej ilości, żeby chyba chociaż przez 2 godziny to czuć. Także po prostu to jest zbyt słaby zapach, więc na pewno nie. Też takim zapachem jest, słuchajcie, Jo Malone English Pear and Fresia. To jest taka wódka, bym powiedziała. Wódeczka, wręcz bym powiedziała.
Coś takiego, wiecie, bardzo delikatniusieńkiego. Mam też te Sea Salt and Sage i tamto jakąś ma taką charyzmę, ma zapach. A to nie ma żadnej charyzmy. To jest taka po prostu delikatniusia woda, gdzie bardzo słabo ją wyczuwam i też nie... Nawet wiecie co, to są w ogóle takie zapachy, o których ja już nie do końca też wiem, co opowiedzieć. Sami widzicie, że trochę tak błądzę po omacku. Te zapachy mnie nie... jakby to powiedzieć... nie pobudzają nawet do tego, żeby o nich jakoś nie wiadomo jak opowiadać. Te zapachy nie wzbudzają we mnie tego, co wzbudzają inne zapachy, które kocham. Jak Wam opowiadam o skórze, to się rozpływam. Jak Wam opowiadam o róży, to się rozpływam. Mogę Wam opowiadać o zapachach drzewnych i pewnie ten film się pojawi właśnie w lipcu. Mogę Wam opowiadać o różnych innych nutach, o kwiatowych ogólnie zapachach, które kocham. Natomiast to są już zapachy takie, których muzyka grała kiedyś, a teraz jest głucha cisza. O, tak bym to nazwała. Zdecydowanie nie wróci już do mnie. Jak zużyję i nie wiem kiedy zużyję, ale może za 100 lat się uda. Lattafa Eclair. Ja muszę Wam powiedzieć, że tak. Zapach mi się bardzo podoba. Zapach jest taki karmelowy, jest naprawdę śliczny. Bardzo na zimę, nawet wiosną wczesną, nawet jesienią, nie ma problemu. Ale to nie jest zapach, który ja muszę mieć w kolekcji. Po prostu ten zapach to nie jest coś, o czym ja myślę w kategoriach, Boże, to żeby tylko go nie wykończyć. Wręcz odwrotnie, będę go wylewać na siebie, chociaż one są intensywne, żeby go wykończyć. No bo nie zatęsknię. Ja już za nim nie tęsknię, chociaż wiem, to ciężko sobie wyobrazić, jak się ma zapach, to za czym tęsknić, ale na przykład mam takie zapachy w kolekcji. Nawet jak Głupie L'Impératrice, którego mam już troszeczkę, jak Chanel Chance, którego już mam troszeczkę, jak Coco Mademoiselle, którego już mam troszeczkę, jak Alive nawet, którego też mam dosyć niedużą ilość. I jak sobie na nie patrzę, to myślę, kurczę, czy wypadałoby poużywać, ale jak mi się skończą, no to przecież będę musiała odkupić, czy nie będę. I tak siedzę się nad nimi zastanawiam i tak sobie myślę, ale ja je strasznie lubię, nie odkupię ich, rozumiecie? A tu nie mam takich myśli. I dlatego tu się znalazło. I kolejny z Lattafy zapach to jest Hair Confession. No i też to jest śliczny zapach, naprawdę, to nie ma co się doczepić w ogóle do tego zapachu, jest po prostu śliczny, ale nie jest niezwykły, nie jest niepowtarzalny, nie jest taki, którego będzie mi brakować, to nie jest zapach wszechczasów. No nie, po prostu wiem, że za tym zapachem nie zatęsknię. Kolejna Lattafa. Jara. Nie ma w tym zestawieniu, już Wam powiem od razu, tylko Lattafy Camry. Dlatego, że wydaje mi się, że one są najbardziej niezwykłe z tych wszystkich słodziaków, które Wam pokazuję i które w ogóle mam. To jest śliczny, słodki zapaszek, dla mnie taki truskawkowo, tropikalny, taki, wiecie, no naprawdę bardzo fajny zapach. Bardzo. Wojtkowi się nawet on podoba, ale znowu, jak mam wybrać coś słodkiego i ulepnego, to pójdę po hibiskus, po prostu z Maison Crivelli. Nie muszę mieć tego zapachu, ale też nie ma tak, że muszę go zużyć jak najszybciej. Po prostu jak go zużyję, to go zużyję i więcej go nie kupię. Może kupię inny, ale nie mam takiej potrzeby, żeby mieć Jarę ogólnie w swojej kolekcji. No to chyba też Was nie szokuje. Tu jest z tym zapachem, który Wam teraz pokażę, jest taka historia, że zawsze chciałam go mieć, a jak go już mam, to się okazuje, że go nie potrzebuję. A chodzi o replikę Maison Margiela by the Fireplace.
To jest zapach przepiękny, nie ulega wątpliwościom. To jest zapach otulający, który fajnie robi klimat. Jest stricte dla mnie zimowy, nie do używania w żadną inną porę roku, to na pewno. Ale po prostu jego trwałość jest tak beznadziejna, słuchajcie, jak pozostałych replik, które miałam, że dobrze, że mam tylko 30 ml i jak go sobie zużyję jakąś w końcu zimą za 100 lat, to na pewno do niego nie wrócę. I muszę też przyznać, może kogoś zdziwię, fanów Viktor & Rolf serdecznie przepraszam, szczególnie tej linii Flower Bomb, ale to nie jest po prostu linia dla mnie. Ja mam 3 perfumetki i myślę, że nie będzie problemem ich zużyć, bo one świetnie się nadają na noc, więc na pewno je sobie zużyję. Mam Extreme, czyli ta najnowsza z tego roku, mam Tiger Lily i podstawowy Flower Bomb. To są po prostu zapachy, które na mnie się nie trzymają, nie są zbyt ciekawe też dla mnie. To jest dalej coś w podobie, można powiedzieć, i Prady Paradox, i właśnie Valentino, ale jednak odbiega od nich zdecydowanie trwałością, projekcją i ogólnym odbiorem zapachów. Tamte są bardzo takie sensualne, seksualne, a to są takie zwyklaczki letnie. Dla mnie, słuchajcie, dla mnie. Nie chcę, żeby ktokolwiek czuł się urażony, bo to nie o to chodzi, bo każdy z nas ma jakieś swoje preferencje i ja absolutnie nie mam nigdy na celu urażenia czyichś uczuć, jeżeli jakiś zapach kochacie. No po prostu czasami nie ma jakiejś chemii. Wiecie, też gusta mamy inne. Mi się bardzo gusta zmieniły, bo ja kiedyś za tymi zapachami bym szalała. Jakbym kiedyś poznała te zapachy, miałabym butlę i z chęcią bym używała. A dzisiaj to już po prostu, słuchajcie, nie jest to. Linia Flower Bomb nie jest linią dla mnie. Tak samo Gucci Bloom. Ja mam akurat te parfum, czyli najnowsze. Jego parametry są straszne. On mi przypomina troszkę takie połączenie Goldfinch Banks Sunset Hour z Silky Wood, słuchajcie, bo jest tu jakaś moc tego zapachu faktycznie, ale jest też jakaś słodycz i jest też coś takiego bardziej frywolnego. Ale nie jest on odkrywczy. Jak się go wącha, to nie ma tu nic odkrywczego. Nie jest to zapach po prostu jakiś, nie wiem, nietuzinkowy. Nie jest to zapach, który porywa. No, mi niczego nie urwał przy testach i do tej pory nie urywa, więc nie. Ogólnie Gucci Bloom, też ta linia jakoś do mnie nie przemawia i nie trafia po prostu. Oraz Libre i to jest ta Nude Parfum de Peau L'Oignon. To w ogóle do mnie nie trafia, bo ja testowałam go, później miałam go na sobie raz i on nie ma tej librowskiej mocy, z którą mi się kojarzył. To jest zwykły kwiatowy już zapach dla mnie i taki naprawdę zwykły. Jest jakiś tam troszkę sznyt, nawiązanie do Libra, ale zdecydowanie jakieś coś rozcieńczonego i mocniej kwiatowego niż waniliowego. Nie wyczuwam tutaj niuansów takich mocarnych, jakie mam w Libr, że Libr robi ze mnie po prostu takiego wampa, a to nie. A jak to nie robi, no to po co miałoby być w mojej kolekcji, skoro takich zapachów, które chciałabym mieć w mojej kolekcji, w ogóle takich marek, które zaczęłam wręcz, nie wiem, czy to można nazwać kolekcjonować, ale właśnie na live'ach sobie gadamy o takich różnych rzeczach, słuchajcie, i chciałabym, żeby te live'y właśnie były takie tematyczne, po to, żeby porozmawiać, wymienić się, że jest czasami taka miłość do jakiejś marki i czasami jest tak, że może jakiś zapach nie do końca nam jednak leży, ale czy nie wydaje Wam się, że mimo wszystko łatwiej jest Wam się do tego zapachu
przekonać i z chęcią go nosić i z czasem nawet poczuć coś więcej niż z niektórymi po prostu takimi randomowymi zapachami, które uwielbiają wszyscy, bo mi jest czasami głupio, że ja mówię o zapachach, które wiem, że Wy kochacie i że mówię o nich, że no nic dla mnie ciekawego, bo ja mam z tyłu głowy, że ja wyrażam swoje zdanie, swoją opinię, to co myślę, to co czuję i zawsze chciałam to robić, po to mam kanał, słuchajcie, ale mam Was z tyłu głowy, że wiem, że no niektóre osoby mają do tego podejście, ale skoro ja tak uważam, to wszyscy tak powinni uważać. I nie chciałabym nikogo, wiecie, urazić, ale te zestawienia mają po prostu pokazać, jak ja się zmieniam. Bo gdybyście wrócili do moich starszych filmów, ja wszystkie te zapachy zachwalałam, mówiłam, jakie są śliczne i tak dalej. I nadal uważam, że one są śliczne. Tylko ja już jestem na innym perfumowym etapie. Ja już poszukuję czegoś innego. Ja w tamtym roku zakończyłam rok z 70 flaszkami, czy 80, a dziś mam 220 zapachów. I dlatego też zamierzam wszystkie odlewki zużywać, perfumetki, żeby nie było tego 220, albo żeby były, ale te 220 niech będzie tego, co chcę, tego, o czym marzę. Zaczynam się trzymać grubo wishlisty, chociaż ciężko, bo jak ktoś sprzedaje, wiecie, flakon ubytkowy, to chwyta się okazję po prostu poznania jakiejś marki. Ale to jest taka prawda. Po prostu ja się z Wami dzielę zmiennością preferencji. I tyle. Mam nadzieję, że tak do tego podchodzicie. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się świetnie ze mną bawiliście. Czekam na Wasze komentarze z utęsknieniem i czekam, żeby przeczytać, co Wy myślicie. I może macie jakiś zapach, który był Waszym przez lata ukochanym, ale już dziś wiecie, że więcej flaszek tego zapachu nie odkupicie. Zawsze mnie to interesuje i czekam na te komentarze. Buziaczki kochani. Pa!